Witam na kanale Jak kodować Getting Code Done. Dzisiaj przedstawiam krótkie wideo, w jaki sposób zacząć pisać programy w języku C++. Aby napisać swój pierwszy program w języku C++, potrzebujemy tzw. IDE, Integrated Development Environment, czyli zintegrowany edytor, który pozwoli nam napisać, skompilować oraz uruchomić kod w języku C++. Jest dostępnych wiele IDE do pisania w języku C++. Skupimy się jednak na narzędziu firmy Microsoft Visual Studio 2019. Programu Visual Studio 2019 możemy używać za darmo w wersji Community. Zacznijmy od ściągnięcia instalatora Visual Studio. Wchodzimy na stronę firmy Microsoft, pobieramy wersję Community. Instalator powinien się ściągnąć bardzo szybko. Proszę, już jest. Uruchamiamy. Przechodzimy dalej. Po chwili pokaże nam się lista opcji, które możemy zainstalować w tej wersji. Interesuje nas język C++ i projektowanie aplikacji desktopowych. Zaznaczamy język C++ i zostawiamy domyślnie zaznaczone opcje. Możemy również zaznaczyć język polski, jeżeli jesteśmy zainteresowani interfejsem w języku polskim i wybrać ścieżkę instalacji, jeśli nas to interesuje. Najszybszą opcją instalacji jest ściągnij, a potem zainstaluj. Po wybraniu wszystkich opcji naciskamy przycisk Install. Instalacja Visual Studio zajmie dobrą chwilę. Pozwolę sobie pominąć główną część instalacji i za chwilę przejdziemy do uruchomienia Visual Studio. Ponieważ w trakcie instalacji mieliśmy zaznaczoną opcję uruchom po zakończeniu instalacji, Visual Studio wystartowało automatycznie. Pokazało nam się okno zachęcające do zalogowania się do konta Microsoft. Jeżeli nie masz takiego konta, warto je sobie założyć. Niektóre korzyści, jakie uzyskuje się po założeniu takiego konta, to na przykład prywatne repozytorium Git czy synchronizacja swoich ustawień pomiędzy różnymi urządzeniami. Dla uproszczenia w tej chwili pozwolę sobie pominąć tę opcję. Możemy do niej wrócić w każdej chwili z poziomu interfejsu Visual Studio. Przechodzimy dalej klikając Not Now, Maybe Later. Zostaniemy również poproszeni o wybranie schematu kolorów. Ja używam zwykle wersji Blue, ale wszystko oczywiście zależy od indywidualnych upodobań. Możemy również wybrać, jaki rodzaj ustawień Visual Studio powinien użyć jako domyślnych i wybierzemy tutaj C++ i klikamy Start Visual Studio. Aby stworzyć pierwszy projekt w języku C++, wybieramy opcję Create New Project. Pokaże nam się lista wzorów aplikacji dostępnych dla języka C++. Wybieramy konsolę App i naciskamy Next. Teraz możemy nazwać nasz pierwszy projekt. Nazwijmy go First App oraz wybierzmy lokalizację projektu na dysku lokalnym. W moim przypadku będzie to Desktop Projects i katalog C++. Naciskamy przycisk Create i Visual Studio za chwilę wygeneruje dla nas nasz pierwszy projekt w języku C++. Tak wygląda najprostszy projekt w języku C++. Składa się z zaledwie 5 linii. Linie w kolorze zielonym są to linie komentarza, które są ignorowane przez kompilator. Co dokładnie oznaczają poszczególne komendy oraz w jaki sposób pisać programy w języku C++, będę pokazywał w kolejnych nagraniach. Nasz pierwszy projekt w języku C++ możemy uruchomić na różne sposoby. W wersji debug oraz w wersji normalnej. Wersja debug pozwala na śledzenie, podgląd wykonania programu. Aby uruchomić program bez opcji śledzenia wykonania kodu, wybieramy skrót klawiaturowy Ctrl plus F5 albo wchodzimy do menu Debug i klikamy opcję Start Without Debugging. Jeżeli chcemy uruchomić program z podglądem wykonania aplikacji, używamy przycisku F5 albo wchodzimy do menu Debug i klikamy opcję
Start Debugging. Możemy również uruchomić program w trybie śledzenia bezpośrednio z paska narzędzi, klikając przycisk z zieloną strzałką i napisem Local Windows Debugger. I w ten właśnie sposób uruchomimy naszą pierwszą aplikację w języku C++. Po krótkiej kompilacji pokazała nam się konsola z napisem Hello World. Tak właśnie wygląda uruchomienie najprostszej aplikacji w języku C++. Konsolę możemy zamknąć krzyżykiem lub poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza. Dziękuję za obejrzenie tego wideo. Zachęcam do pozostawiania feedbacku i widzimy się wkrótce w następnym nagraniu.